Kolagen to jedno z najważniejszych białek w organizmie człowieka. Wielu osobom kojarzy się ono głównie z dobrą kondycją skóry, a należy wiedzieć, że kolagen stanowi około aż 1/3 wszystkich białek w naszym ciele. A to oznacza, że pełni on o wiele więcej funkcji, o których wspomnę w dalszej części. Najpierw jednak wyjaśnię, co zrobić, aby zwiększyć jego poziom, co jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia na wielu różnych płaszczyznach. Mówiąc o sposobach na zwiększenie poziomu kolagenu, chciałbym odnieść się do potocznej opinii, że doskonałym rozwiązaniem w tym zakresie jest spożywanie rosołu. Wynika ona z tego, że rosół to zwykle posiłek przygotowany na bazie wywaru kostnego, który zawiera aminokwasy niezbędne do produkcji kolagenu. Mówiąc wprost, podczas gotowania rosołu na kościach dochodzi do wypłukiwania z nich wspomnianych aminokwasów, które potem spożywamy. Jednak muszę tutaj powiedzieć, że w rzeczywistości zwykły rosół nie zawiera znaczących ilości aminokwasów potrzebnych do budowy kolagenu. A już na pewno ich źródłem nie jest pseudorosół przygotowany wyłącznie z kostki rosołowej. Nieco inaczej jest jednak w przypadku prawdziwego bulionu. Dotarłem do jednej z prac, w której znalazłem informację, że w jednej szklance mocnego bulionu przygotowanego na kościach znajduje się łącznie około 2800 mg proliny i glicyny, czyli dwóch najważniejszych aminokwasów, z których zbudowany jest kolagen. Aby mieli Państwo punkt odniesienia, to powiem, że w jednej standardowej porcji wołowiny, czyli w 100 gramach, znajduje się około 2000 mg wspomnianych aminokwasów. Oznacza to, że jedna szklanka bulionu dostarcza nieco więcej aminokwasów potrzebnych do produkcji kolagenu niż porcja mięsa wołowego. Można więc uznać ten fakt za bardzo dobry wynik. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nie jest to zarazem ilość, która w pełni pokrywa nasze zapotrzebowanie na te składniki do budowy kolagenu. Ogólnie moje zdanie jest takie, że o ile korzyści ze spożywania takiego bulionu kolagenowego są nieco przeceniane, to mimo wszystko uważam, że jeśli zależy nam na zwiększeniu poziomu kolagenu w organizmie, to warto po taki bulion regularnie sięgać. Z pewnością można uznać go za jeden z kilku sposobów na podniesienie stężenia kolagenu, ale oczywiście nie jedyny. Ważną informacją jest to, że najbardziej wartościowy bulion to taki, który jest gotowany przez co najmniej kilkanaście godzin, przy czym najlepiej, aby gotować go przez 24 do 36 godzin. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, aby gotować go na małym ogniu, aby nie dopuścić do wrzenia i dodatkowo, żeby robić to pod przykryciem. Ponadto podczas gotowania bulionu warto do niego dodać trochę octu jabłkowego, ponieważ przynajmniej w teorii może on zwiększyć uwalnianie cennych aminokwasów z kości do wywaru. Skoro już wspomniałem, że do wytwarzania kolagenu w naszym ciele potrzebne są aminokwasy takie jak prolina, glicyna, a także hydroksyprolina, ponieważ to właśnie z tych składników jest on zbudowany, to od razu chciałbym powiedzieć, jakie inne produkty poza bulionem są ich źródłem. Otóż są to przede wszystkim produkty takie jak żelatyna, ryby, drób, mięso czerwone, sery żółte, w tym np. ser Edam i Gouda, jajka, przy czym w tym przypadku mowa przede wszystkim o białku jaja, a do tego wspomniane aminokwasy zawiera również kilku przedstawicieli żywności pochodzenia roślinnego, takich jak tofu, soczewica, ciecierzyca, fasola i migdały. Niemniej muszę podkreślić, że najwięcej aminokwasów do produkcji kolagenu zawierają produkty zwierzęce. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Mówiąc o produkcji kolagenu w ciele, warto sobie uświadomić jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż na skuteczność tego procesu wpływ ma nie tylko dostępność aminokwasów, o których przed chwilą Państwu powiedziałem. To, ile powstanie kolagenu, jest uzależnione również od składników, które wpływają na aktywność enzymów biorących udział w jego wytwarzaniu. I krótko chciałbym teraz Państwu wyjaśnić, jakie składniki pokarmowe są niezbędne do produkcji kolagenu i z jakich źródeł najlepiej je dostarczać. Otóż jednym z najważniejszych związków mających bezpośrednie przełożenie na powstawanie kolagenu jest witamina C. Jest ona bowiem odpowiedzialna za aktywność enzymów takich jak hydroksylaza lizynowa i hydroksylaza prolinowa, które są zaangażowane w produkcję wspomnianego białka. Od razu też dodam, że to właśnie witamina C nadaje odpowiednią stabilność kolagenowi. Zresztą publikowane prace dowodzą wprost, że dostarczanie wysokich ilości witaminy C nasila produkcję kolagenu typu 1 i typu 3. Takie działanie przekłada się na konkretny efekt kliniczny.
Dla przykładu, obszerna analiza badań obserwacyjnych z 2018 roku dowiodła, że osoby, które spożywają dużo witaminy C, mają aż o 33% mniejsze ryzyko rozwoju osteoporozy, jak również cechują się wyższą gęstością mineralną kości. I tu już częściowo przy okazji Państwu zdradziłem, że jedną z funkcji kolagenu jest wzmacnianie naszych kości. Przy okazji od razu też dodam, że w innej publikacji naukowej z 2022 roku znalazłem informację, że witamina C m.in. z uwagi na to, że wpływa korzystnie na poziom kolagenu, to przyspiesza nagojenie się kości po złamaniu. Wobec tych informacji, jeśli zależy Państwu na zwiększeniu poziomu kolagenu w organizmie, to dobrze jest regularnie sięgać po produkty będące bardzo dobrym źródłem witaminy C. Należą do nich świeże owoce i warzywa, takie jak czarna porzeczka, kiwi, pomarańcze, grejpfruty, truskawki, papaja, gujawa, dzika róża, rokitnik, acerola, brokuły, jarmuż, brukselka, zielona pietruszka, czerwona papryka i kiszona kapusta. Jeśli chodzi o powstawanie kolagenu, to poza witaminą C bardzo ważne są również niektóre pierwiastki. Jednym z najbardziej kluczowych jest żelazo. Również i ten składnik zwiększa aktywność enzymów, o których mówiłem w kontekście witaminy C, czyli hydroksylazy lizynowej i hydroksylazy prolinowej. W publikacji z 2023 roku możemy przeczytać, że zbyt niskie wysycenie ciała żelazem zwiększa ryzyko osłabienia kości, co w dalszej perspektywie może prowadzić do osteopenii i osteoporozy. I taka zależność wynika właśnie m.in. z tego, że żelazo odgrywa ważną rolę w produkcji kolagenu. Przy czym jako ciekawostkę od razu też wspomnę, że jeśli chodzi o kości i żelazo, to warto wiedzieć, że pierwiastek ten dodatkowo wpływa korzystnie na metabolizm witaminy D. Aby zaś nie zabrakło nam żelaza, warto włączyć do jadłospisu przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego, ponieważ zawierają one żelazo w formie chemowej, czyli lepiej przyswajalnej przez nasz organizm. Mam tu na myśli produkty takie jak wątroba wołowa, wątroba drobiowa, chuda wołowina, jagnięcina, sardynki i łosoś. Poza tym trochę żelaza znajdziemy też w żółtku jaj. Pomimo że najwięcej i najlepszej jakości żelaza znajduje się w produktach mięsnych, to warto wiedzieć, że stosunkowo dużo żelaza można dostarczyć również z pokarmów roślinnych, choć żelazo w nich obecne znajduje się w formie niechemowej, czyli gorzej przyswajalnej. Niemniej i o tych produktach warto pamiętać, szczególnie gdy mowa o osobach będących na diecie wegetariańskiej i wegańskiej. W przypadku tej żywności najwięcej żelaza znajduje się w soczewicy, ciecierzycy, fasoli białej, tofu, tahini, pestkach dyni, pestkach słonecznika, jarmużu, orzechach, suszonych śliwkach i morelach oraz gorzkiej czekoladzie. Jeśli jeszcze chodzi o żelazo w produktach roślinnych, to podzielę się z Państwem praktyczną wskazówką. A mianowicie warto wiedzieć, że witamina C zwiększa wchłanianie takiego roślinnego żelaza. Stąd w jednym posiłku warto połączyć produkt bogaty w żelazo pochodzenia roślinnego z jakimkolwiek produktem zawierającym witaminę C, o których już dzisiaj Państwu powiedziałem. Do innych pierwiastków biorących udział w produkcji kolagenu zaliczam też miedź. Składnik ten reguluje aktywność enzymu o nazwie oksydaza lizylowa. W efekcie to właśnie dzięki miedzi nasz kolagen jest mocny i odporny na uszkodzenia. W celu dostarczenia dużych ilości miedzi dobrze jest sięgać m.in. po produkty, o których już dzisiaj częściowo wspominałem. Mam tu na myśli głównie kakao, nasiona słonecznika, pestki dyni, orzechy laskowe, migdały, kaszę gryczaną, fasolę białą i czerwoną, nasiona lnu, śledzia, a także cielęcinę, wątróbkę i owoce morza, takie jak ostrygi, homary, kraby i małże. Wśród pierwiastków o dużym znaczeniu dla zapewnienia optymalnej produkcji kolagenu znajduje się również krzem, o którym niestety dość mało się mówi. To właśnie ze względu na taką funkcję składnik ten poprawia wytrzymałość i elastyczność skóry. Jednocześnie też dodam, że już przeszło 20 lat temu badacze wykazali, że niedobór krzemu skutkuje spowolnionym tworzeniem się kolagenu w ranach i kościach, w efekcie czego dochodzi do ich wolniejszego gojenia. Spodziewam się, że nie każdy z Państwa wie, w jakich produktach znajduje się najwięcej krzemu, dlatego też wymienię najważniejsze jego źródła. A są to przede wszystkim otręby, pieczywo pełnoziarniste, fasola, rodzynki, daktyle, banany, piwo bezalkoholowe oraz woda krzemowa, którą niekiedy możemy znaleźć w sprzedaży. Mówiąc o krzemie, muszę wspomnieć też o tym, że bardzo wysokie jego ilości zawiera również skrzyp polny. Aby pozyskać z niego krzem, można sporządzić sobie z tej rośliny odwar. Jeśli interesuje Państwa, jak to zrobić, to w górnym prawym rogu ekranu pojawi się odnośnik do mojego filmu, który całkowicie poświęciłem właśnie skrzypowi polnemu. Omawiając składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowej produkcji kolagenu, nie sposób nie wspomnieć również o cynku.
Za potwierdzenie tego przekonania mogą posłużyć objawy, które się pojawiają, gdy zabraknie nam właśnie cynku. Mam tu na myśli na przykład wolniejsze gojenie się ran, a także zwiększoną łamliwość włosów i paznokci. Z tego też względu zachęcam, aby urozmaicili Państwo swój jadłospis o produkty zawierające cynk. Mowa przede wszystkim o chudym mięsie czerwonym, mięsie z indyka i gęsi, rybach morskich, krewetkach, ostrygach, a także produktach roślinnych, wśród których na uwagę zasługują przede wszystkim pestki dyni, nasiona słonecznika i sezamu, nerkowce, strączki, a także chleb żytni razowy na zakwasie. Teraz 2 słowa chciałbym poświęcić preparatom z kolagenem, których skuteczność działania budzi sporo wątpliwości wśród konsumentów, a nawet samych naukowców. Bez zagłębiania się w szczegóły mogę powiedzieć, że rzeczywiście preparaty z kolagenem mogą przynieść zamierzone efekty zdrowotne. Choć od razu dodam, że nie jestem zwolennikiem nadużywania różnego rodzaju preparatów i zachęcam, aby w pierwszej kolejności opierać się przede wszystkim na naturalnych rozwiązaniach. Niemniej, jeśli coś może pomóc, to niekiedy warto z tego skorzystać. I tak dla przykładu najnowsza analiza 25 badań naukowych z 2024 roku dowiodła, że suplementy z kolagenem wykazują skuteczność działania w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów. Mówiąc konkretnie, badacze zauważyli, że podawanie kolagenu pacjentom zmagającym się z tym schorzeniem spowodowało złagodzenie bólu i usprawnienie funkcjonowania stawów. Jeśli mowa o stawach, to od razu też powiem, że dysponujemy wynikami badań, które dowodzą, że długotrwałe stosowanie preparatów z kolagenem pomaga spowolnić utratę masy kostnej, co ma kluczowe znaczenie w przypadku osób dorosłych i starszych. Pójdźmy teraz krok dalej. Otóż w 2023 roku pojawiły się 2 obszerne opracowania naukowe, które potwierdziły przydatność doustnego stosowania preparatów z kolagenem w kontekście spowolnienia starzenia się skóry. Badacze bowiem wykazali, że suplementacja kolagenem spowodowała znaczący wzrost poziomu nawilżenia i elastyczności skóry. Czyli jeśli zależy nam na rewitalizacji skóry, to wspomniany kolagen znajduje tu pewne zastosowanie. To, co może być dla niektórych moich odbiorców dość zaskakujące, to to, że kolagen może przynosić korzyści zdrowotne również naszym jelitom. Dowody naukowe wskazują, że stosowanie kolagenu może pośrednio poprawiać szczelność bariery jelitowej, jak również zmniejszać stan zapalny jelit. Choć dla zachowania rzetelności materiału muszę zaznaczyć, że te doniesienia pochodzą z doświadczeń na zwierzętach lub liniach komórkowych. Niemniej dotarłem też do badania przeprowadzonego z udziałem ludzi, które pokazało, że stosowanie kolagenu złagodziło dolegliwości żołądkowo-jelitowe, stąd można domniemać, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o dobroczynny wpływ kolagenu na jelita. Jeśli choć trochę interesują się Państwo tematem kolagenu, to z pewnością Państwo wiedzą, że na rynku istnieje wiele różnych preparatów z tym składnikiem. Producenci wręcz toczą ze sobą boje, prześcigając się w tym, czyj kolagen jest lepszy. Od siebie mogę powiedzieć, że tak naprawdę nie ma istotnej różnicy pomiędzy np. kolagenem wołowym, wieprzowym czy rybim. Przede wszystkim ważne jest to, że jeśli zdecydujemy się na stosowanie kolagenu, to należy wybierać tzw. hydrolizat kolagenu. W dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, że jest to kolagen częściowo nadtrawiony, czyli rozłożony do mniejszych cząsteczek. Dzięki temu jest on lepiej wchłaniany w naszym przewodzie pokarmowym. Jednakże, jak już wspomniałem, może to być zarówno hydrolizat kolagenu rybiego, jak również wołowego. Jeśli zaś chcą Państwo podwyższyć poziom kolagenu w swoim ciele wyłącznie w naturalny sposób, bez wspomagania się specjalnymi preparatami, to poza włączeniem do diety produktów, o których dziś mówiłem, podzielę się przepisem na napój kolagenowy, którego skuteczność działania została potwierdzona w badaniach naukowych. Otóż chodzi o sporządzenie napoju na bazie żelatyny zawierającej aminokwasy niezbędne do produkcji kolagenu i soku bogatego w witaminę C, która, jak już Państwo wiedzą, bierze udział w powstawaniu tego białka w naszym ciele. Aby przygotować napój kolagenowy, należy rozpuścić 2 łyżki żelatyny w ciepłej wodzie, a następnie dodać do niej około 1,5 szklanki soku pomarańczowego będącego źródłem witaminy C. Całość należy dokładnie wymieszać i spożyć tuż po przygotowaniu. Od siebie jeszcze dodam, że jeśli po godzinie od zastosowania takiego napoju podejmiemy się aktywności fizycznej, wówczas usprawnimy przepływ krwi, co przyczyni się do jeszcze bardziej efektywnej produkcji kolagenu. Dlatego polecam godzinę po wypiciu napoju kolagenowego podjąć się kilkuminutowego wysiłku fizycznego. Jeszcze zaznaczę, że żelatynę samą w sobie rzeczywiście można uznać za całkiem dobre źródło kolagenu, a konkretnie aminokwasów kolagenowych.
Przeprowadzone badania pokazały wprost, że żelatyna odznacza się wysoką biodostępnością, ponieważ niemal 50% peptydów kolagenowych ulega wchłonięciu z jelit po spożyciu żelatyny, a to należy uznać za bardzo dobry wynik. W przypadku, gdy zależy nam przede wszystkim na kolagenie znajdującym się w skórze, który nadaje jej odpowiednią elastyczność, to warto też zgłębić temat ledoterapii, o której pisałem kiedyś w porannym dzienniku zdrowia. Tu krótko tylko wyjaśnię, że lodoterapia to nowoczesna metoda lecznicza zaliczana do fototerapii, w której wykorzystywane jest światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne, czyli właśnie LED. Krótko tylko powiem, że przeprowadzone badania dowiodły, że ledoterapia pobudza produkcję kolagenu w skórze. Więcej informacji o samej ledoterapii znajdą Państwo w moim dzienniku zdrowia z 11 marca tego roku. Skoro mowa o praktykach, które sprzyjają osiągnięciu wysokiego poziomu kolagenu, to muszę wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Należy bowiem wiedzieć, że na stabilność kolagenu negatywnie wpływa cukier spożywany wraz z dietą. A to dlatego, że bezpośrednio reaguje on z kolagenem w reakcji o nazwie glikacja. W konsekwencji nadmiar cukru powoduje degradację kolagenu. Mało tego, wspomniana glikacja może dodatkowo zaburzać zdolność naszego organizmu do produkcji nowego kolagenu. Z tego też względu, jeśli zależy Państwu na utrzymywaniu wysokiego stężenia kolagenu w ciele, to dobrze jest ograniczyć spożycie produktów bogatych w cukier, w tym głównie słodyczy, napojów słodzonych i wyrobów cukierniczych. Mówiąc o czynnikach niesprzyjających kolagenowi, krótko też zaznaczę, że wrogiem dla tego białka jest tytoń. Przeprowadzone badania jednoznacznie pokazały, że palenie tytoniu wiąże się z wolniejszą produkcją kolagenu w naszym organizmie, stąd również i ten czynnik warto wziąć pod uwagę, jeśli chcemy zadbać o wysoki poziom tego białka. Jak zatem Państwo widzą, mamy wiele możliwości, aby zadbać o prawidłowy poziom kolagenu w organizmie. I warto z tych możliwości skorzystać, ponieważ jego brak wiąże się nie tylko z przyspieszonym starzeniem się naszej skóry, w tym z szybszym powstawaniem zmarszczek i utratą jej jędrności, czy z szybszym wypadaniem włosów i zwiększoną ich łamliwością. W nawiązaniu do tego, o czym już częściowo powiedziałem, należy bowiem wiedzieć, że kolagen nadaje odpowiednią elastyczność również ścięgnom, mięśniom, kościom, a nawet jelitom i naczyniom krwionośnym. W efekcie zaburzona produkcja kolagenu w organizmie przyczynia się do osłabienia kości, pojawienia się bólów kręgosłupa, pogorszenia funkcjonowania stawów, jak również sprzyja zwiększonej przepuszczalności jelit i osłabieniu kondycji żył i tętnic. Do tego warto wiedzieć o tym, że kolagen chroni nasze narządy wewnętrzne typu nerki, wątroba i żołądek przed uszkodzeniami, ponieważ tworzy wokół nich sprężyste rusztowanie. Dlatego zachęcam, aby stosować praktyki, o których już powiedziałem. Pozostając w temacie kondycji skóry, zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym dość szczegółowo omawiam, co zrobić, aby dłużej wyglądać młodo. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.